Jakiś czas temu podczas pierwszych jazd dziennikarskich jeździłem nową Mazdą CX-5 w okolicach Barcelony. Link do tego filmu znajdziecie gdzieś w prawym górnym rogu, w opisie i w komentarzu, więc na pewno nie przeoczycie. Tam pokazywałem Wam wnętrze, bagażnik, działanie systemu, więc tym razem to pominę. Przejechaliśmy się również po opuszczonych drogach na przedmieściach, ale wtedy nie miałem okazji sprawdzić ani spalania, ani dynamiki. Auto trafiło do mnie na dłuższy test w Polsce, więc tym razem była okazja, by nadrobić zaległości. Zatem przechodzimy od razu do pomiarów spalania. Jak zwykle najpierw miasto, a że mamy chwilę czasu, warto przy okazji wspomnieć o historii tego modelu, bo trudno zaprzeczyć, że historia modelu CX-5 to dla Mazdy opowieść o gigantycznym sukcesie komercyjnym i prawdziwym punkcie zwrotnym w dziejach marki. Bo kiedy pierwsza generacja o oznaczeniu KE debiutowała na światowych rynkach w 2012 roku, jako pierwsza wprowadzała zupełnie nową, rewolucyjną filozofię stylistyczną KODO, czyli dusza ruchu, oraz innowacyjne, lekkie i wydajne rozwiązania technologiczne z rodziny SkyActiv. W Polsce auto z miejsca stało się absolutnym hitem, przyciągając do salonów rzesze klientów, którzy szukali SUV-a prowadzącego się niemal jak zwarty kompakt, a przy tym oferującego niezawodne, wolno ssące silniki benzynowe. Popularność pierwszej odsłony nad Wisłą przerosła najśmielsze oczekiwania importera, a model ten szybko stał się częstym widokiem na polskich ulicach, budując niezwykle silny wizerunek Mazdy jako producenta aut niemal bezawaryjnych i fantastycznie zaprojektowanych. Druga generacja o znaczeniu KF, wprowadzona do sprzedaży w 2017 roku, była naturalną, choć bardzo głęboką ewolucją udanego pierwowzoru. Producent postanowił pójść o krok dalej, wyraźnie aspirując do segmentu premium poprzez znaczne poprawienie wyciszenia kabiny, zastosowanie szlachetniejszych materiałów wykończeniowych oraz usztywnienie całej konstrukcji nadwozia. Przez lata model ten przechodził subtelne modernizacje i liftingi, które pozwalały mu stabilnie utrzymywać się w czołówce najchętniej wybieranych SUV-ów w naszym kraju. Dzisiaj w obliczu drastycznie zmieniającego się krajobrazu motoryzacyjnego Mazda CX-5 staje przed zupełnie nowymi wyzwaniami, zmuszając japońskich inżynierów i księgowych do przedefiniowania niektórych dotychczasowych priorytetów. Dlatego też można powiedzieć, że Mazda CX-5 wróciła troszeczkę do korzeni, czyli do filozofii pierwszej generacji. Tam było troszeczkę bardziej prosto, troszeczkę może taniej, ale dzięki temu cena końcowa jest na rozsądnym poziomie. Zresztą o tym porozmawiam później. A teraz wróćmy do naszego testowanego egzemplarza. I już po zajęciu miejsca we wnętrzu docenimy jasne elementy wykończenia. Oczywiście można wybrać ciemną skórę, no okej, to nie jest skóra, pewnie syntetyk, ale nieważne. Możemy wybrać ciemne wnętrze, ale to jasne, z tymi jasnymi wstawkami naprawdę rozświetla i powiększa całe wnętrze, nadając mu takiego przytulnego, domowego charakteru. Warto w tym miejscu jeszcze wyraźnie podkreślić, że obecne wcielenie CX-5 jest samochodem znacznie przestronniejszym niż jego odpowiednik z pierwszej generacji. Zresztą na zewnątrz, obserwując to auto z zewnątrz, trudno określić, trudno się domyślić, że naprawdę jest to duże auto, bo aktualny model mierzy 4690 mm długości wobec 4555 mm z poprzednika. Dysponuje też pokaźnym rozstawem osi na poziomie 2815 mm, to wzrost z 2700 mm. Dość wyraźny wzrost. Przekłada się to na znakomitą ilość miejsca dla pasażerów w obu rzędach siedzeń, szczególnie z tyłu, i naprawdę imponujący bagażnik, którego pojemność wynosi standardowo od 583 litrów, a po złożeniu oparć rośnie do przepastnych 2019 litrów. No naprawdę imponujący wynik. Dla porównania pierwsza generacja oferowała bazowo nieco skromniejsze 503 litry. I mimo ogólnego, bardzo pozytywnego odbioru wnętrza, takie wnikliwe oko dziennikarza i czepiacza bez trudu dostrzeże pewne zmiany w filozofii marki, o której już zresztą wspomniałem, które u niektórych użytkowników mogą wywołać wrażenie nieznacznej skromności w wykończeniu. W kabinie zmodernizowanej wersji znajdziemy obecnie odrobinę mniej fizycznych przycisków.
No, jest troszeczkę na konsoli centralnej, ale no jest tego niewiele. Jak zresztą też widzieliście na moim poprzednim filmie, do którego was odsyłał, na niższych partiach kokpitu i na boczkach drzwi pojawiło się zauważalnie więcej twardszych materiałów z tworzywa sztucznego. Nie jest to absolutnie przypadek, lecz celowy i skrupulatnie skalkulowany zabieg ze strony producenta. Mazda postanowiła maksymalnie obniżyć cenę końcową pojazdu, aby brutalnie urwać klientów agresywnie wycenionym markom chińskim, oferując im w zamian sprawdzoną, bezproblemową japońską technikę w wysoce konkurencyjnym budżecie. Dla wielu użytkowników, którzy zresztą mieli jakąś styczność z Mazdą, niezawodność i pewność będzie na pewno ważniejsza niż mięciutkie skóry, podgrzewane fotele, wentylacja itd., chociaż to tutaj też znajdziemy. A jeśli chodzi o tą sprawdzoną japońską technikę, to niewątpliwą zaletą, chociaż jak zwykle nie dla wszystkich, jest silnik, bo pod maską naszego pojazdu testowego pracuje znany, ułożony, wolno ssący silnik benzynowy 2,5 SK Active G o mocy 141 koni mechanicznych. Jest on sparowany z klasycznym 6-biegowym automatem i dołączanym napędem na obie osie. Dynamika tego zestawu oczywiście nie powala na kolana, potrafi nawet uczyć pokory, bo deklarowane przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę zajmuje w tej konfiguracji równe 10,9 sekundy. To potem sprawdzimy, oczywiście bez pomiaru, tylko tak na oko. Co przy masie własnej sięgającej 1671 kg nie czyni z Mazdy króla lewego pasa. I podczas pierwszych jazd w Barcelonie, w komentarzach i w ogóle wśród głosów innych i dziennikarzy, i znajomych obserwatorów, słyszałem, że o Jezu, 141 koni, wolno ssący silnik, to w ogóle nie będzie jechało i tak dalej. Przyznam, też miałem takie obawy i owszem, to nie jest samochód dla kogoś, kto lubi jeździć dynamicznie. Da się tym jeździć w miarę dynamicznie, ale wtedy i kultura pracy nie jest przyjemna i spalanie też nie jest przyjemne, ale to nie jest samochód dla takiego kierowcy. Moim zdaniem jest to auto dla kogoś, kto lubi poruszać się płynnie, spokojnie, nieśpiesznie. Wtedy i kultura pracy jest przyjemna, i skrzynia nie szarpie, i spalanie jest rozsądne. Zresztą zobaczycie to po 10 km, które robię właśnie po mieście, i potem jeszcze zrobię 10 km pod miastem, 10 km drogą ekspresową, ale to wszystko w swoim czasie. I powtarzam po raz nie wiem już który, to nie jest samochód dla dynamicznego kierowcy o sportowym charakterze, zacięciu, nieważne jak zwał, tak zwał. Moc 141 koni mechanicznych, moment obrotowy 238 Nm, to nie są wartości, które jakkolwiek imponują, czy na papierze, czy w rzeczywistości. Ale nie o to chodzi, bo w praktyce ta liniowo oddawana moc okazuje się w zupełności wystarczająca do płynnej, całkowicie normalnej i przepisowej jazdy. Silnik pracuje z niebywałą kulturą, automat miękko żongluje przełożeniami. Naprawdę tylko w powolnej jeździe, w korkach czasami zdarzy mu się coś tam pomylić, szarpnąć lekko, ale to nie jest jakaś tam przypadłość, która dyskwalifikuje ten samochód. Trzeba po prostu wziąć na te fakty wyraźną poprawkę i zupełnie inaczej planować manewry wyprzedzania w trasie. Nie wystarczy podchodzić do nich bez niepotrzebnych nerwów, rezerwując sobie odpowiedni zapas wolnego miejsca, a CX-5 odwdzięczy się wyjątkowym spokojem i niezachwianą pewnością prowadzenia, bo to akurat jest naprawdę bardzo przyjemne. Kluczowym atutem klasycznej inżynierii Mazdy i wolno ssącej jednostki pozostaje w tym przypadku bardzo przewidywalny apetyt na paliwo. Choć uśrednione zużycie według laboratoryjnej normy WLTP wynosi dla wersji z napędem AWD solidne 7,7 litra na 100 km, w rzeczywistych warunkach drogowych ten SUV wypada naprawdę przyzwoicie. W zatłoczonym mieście bywa, że spalanie zbliży się do 10 litrów na 100 km, ale spokojna, przewidywalna jazda odwdzięczy się spalaniem w okolicach, uprzedzając fakty, 9 litrów na 100 km. Zresztą widzicie jak jadę, widzicie jakie są warunki.
i za chwilę zbliżę się do tych 10 km i sami zobaczycie, jaki będzie wynik. Ale co by nie mówić i co by nie narzekać, jednostka 2,5 Skyactiv G o mocy tych 141 koni mechanicznych to na współczesnym rynku motoryzacyjnym prawdziwy ewenement, idący całkowicie pod prąd powszechnemu trendowi downsizingu. Zamiast wyciskać 7 poty z niewielkiego, mocno wysilonego i turbodoładowanego silniczka, japońscy inżynierowie postawili na dużą pojemność skokową połączoną ze stosunkowo niską, niezwykle bezpieczną dla podzespołów mocą maksymalną. Taka konfiguracja, wspierana obecnie nowoczesnym układem miękkiej hybrydy Mild Hybrid, owocuje znakomitą płynnością działania systemu iStop. I to naprawdę da się odczuć, szczególnie w mieście. No i też odciąża motor spalinowy w najbardziej paliwożernych momentach, czyli podczas ruszania spod świateł. Okej, niektórzy pewnie doczepią się do tego, że jest instalacja Mild Hybrid, ale brak jest turbosprężarki. I zastosowanie do tego trwałego łańcucha rozrządu oraz dopracowany wtrysk bezpośredni sprawiają, że to wszystko jest konstrukcją iście pancerną, której ryzyko wystąpienia poważnych i kosztownych awarii zredukowano do absolutnego minimum. I mam nadzieję, że tak jest w rzeczywistości i tak będzie za 2-3 lata. I zestawiając ten motor z najmocniejszą jednostką napędową oferowaną w Mazdzie CX-5 o oznaczeniu KE, doskonale widać, jak restrykcyjne normy ekologiczne przemodelowały motoryzacyjny krajobraz. W poprzedniku na szczycie gamy dumnie prężył muskuły pokrewny konstrukcyjnie, także wolnosący silnik 2,5 Skyactiv G, który bez pomocy układów hybrydowych generował imponujące 192 konie mechaniczne i 256 Nm momentu obrotowego, czyniąc SUV auto o bardzo przyjemnym, niemal sportowym zacięciu. Obecna generacja Skyactiv G ma parametry ograniczone do tych 141 koni mechanicznych i 238 Nm. I ten moment obrotowy jest wciąż dość wysoki, jest nieduży ubytek w porównaniu do poprzednika. No a to wszystko po to, by sprostać rygorystycznym wymogom najnowszej normy Euro 6e. Tak czy inaczej, obie te konstrukcje łączy naprawdę bardzo dobra, wypracowana przez lata opinia wśród mechaników. Starsza wersja udowodniła na dystansie milionów kilometrów, że duże silniki z rodziny Skyactiv są niemal całkowicie wolne od typowych bolączek gnębiących europejską konkurencję, wymagając jedynie profilaktycznego czyszczenia dolotu z nagaru, co jest naturalnym zjawiskiem przy bezpośrednim wtrysku paliwa. I tak prawdę mówiąc, wybierając dzisiejsze 2,5 Skyactiv G, świadomie oddajemy dawne sportowe emocje w zamian za gwarancję wieloletniego, niezmąconego awariami spokoju ducha. A co z tym spalaniem? Po 10 km spokojnym tempem po mieście wyszło średnio 9,2 litra na 100 km, ale moim zdaniem, jeżeli ktoś będzie miał wprawę i wyczucie, z pewnością osiągnie lepszy wynik. A teraz przejedziemy około 10 km drogami podmiejskimi przy prędkości od 70 do około 100 km na godzinę. No właśnie, gdy wyrwiemy się z tego miasta na spokojną trasę podmiejską, komputer pokładowy odwdzięczy się naprawdę doskonałym wynikiem na poziomie około 6-7 litrów. Z kolei dynamiczniejsza jazda autostradą i drogą ekspresową będzie już wiązała się ze zużyciem w przedziale od 7,5 do 8,5, nawet 9 litrów na 100 km, co jak na pojemne auto z napędem na 4 koła i klasycznym automatem jest rezultatem, moim zdaniem, absolutnie do przyjęcia. Zresztą kupując takie auto chyba wiemy, ile będzie paliło paliwa. To nie hybryda, to nie małe 1.5 z odłączanymi cylindrami, żeglowaniem i tak dalej, i tak dalej. No i chyba czas przejść do kwestii finansowych. Bo na ogromny plus, zwłaszcza w obliczu ubożejących cenników konkurencji, zasługuje stosunkowo szeroka oferta konfiguracji tego modelu. Mamy tylko jeden silnik do wyboru, na razie. Mamy do wyboru tylko automat, na razie, ale klienci w Polsce mogą swobodnie wybierać pomiędzy tańszym napędem na przednią oś, a stabilnym napędem AWD.
dobierając do tego jedną z 4 głównych bogatych linii wyposażenia, czyli Prime Line, Central Line, Exclusive Line oraz sportowo nacechowaną Omurę. Testowana przeze mnie linia Exclusive Line z napędem na 4 koła startuje w cenniku od 173 900 zł brutto. Do tej kwoty obowiązkowo trzeba doliczyć 4500 dopłaty za ten bardzo ładny lakier trójwarstwowy Soul Red Crystal. Oczywiście można sobie wybrać jakiś szary, chyba Polymetal Grey on się nazywa, też bardzo ładnie się prezentuje. Za nieco ponad 178 000 złotych otrzymujemy niemal kompletnie wyposażony pojazd posiadający m.in. 9-calowe alufelgi, ekran multimediów o przekątnym 12,9 cala z systemem operacyjnym Google Automotive. O tym też warto pamiętać. Do tego podgrzewane i wentylowane fotele, jak w chińskich samochodach, oraz sceniony system nagłośnieniowy Bose, który gra całkiem przyjemnie, ale wybaczcie, nie przekażę Wam tego w filmie na YouTubie, chociaż niektórzy próbują. A co z konkurencją? Bo w budżecie 170-180 tysięcy złotych Mazda CX-5 musi mierzyć się z niezwykle silną i zróżnicowaną konkurencją, broniąc się sprawdzoną klasyką w obliczu nowoczesnych trendów. Koreańskie przeboje, takie jak Hyundai Tucson czy Kia Sportage, kuszą w tej cenie żwawszymi, doładowanymi napędami i w pełni cyfrowymi wnętrzami, choć często kosztem mniej naturalnego czucia układu kierowniczego. Wybierając europejskie nowości pokroju Volkswagena Tiguana czy Skody Kodiaq, otrzymamy auta nowszej generacji, o wzorowej praktyczności, ale w tym pułapie finansowym skazani jesteśmy zazwyczaj na bazowe, przednionapędowe, miękkie hybrydy 1.5 TSI oraz skromniejsze pakiety wyposażenia. Bestsellerowa Toyota RAV4 bezlitośnie deklasuje Mazdę oszczędnością w ruchu miejskim, jednak za te pieniądze zaoferuje specyfikację bez napędu AWD oraz odczuwalnie głośniejszą pracę przekładni ECVT podczas wyprzedzania w trasie. A jeśli już jesteśmy w trasie, to wróćmy do spalania, bo przy prędkości od 70 do 100 km na godzinę średnie spalanie po 10 km wyniosło 5,9 litra na 100 km. No i na koniec jeszcze sprawdzimy spalanie na drodze ekspresowej przy prędkości 120 km na godzinę. Po 10 km sprawdzimy, jaki jest wynik. I jeszcze wrócimy na chwilę do konkurencji. Największym rynkowym wstrząsem pozostaje oczywiście bezkompromisowa ofensywa z Chin. Modele takie jak MG HS czy Beijing 5 w podobnym lub niższym budżecie oddają do dyspozycji absolutnie kompletne wyposażenie i potężne silniki, stanowiąc kuszącą alternatywę dla klientów gotowych zaakceptować niewiadomą w kwestii utraty wartości, gwarancji oraz nieco mniej wyrafinowane zestrojenie układu napędowego. I wiem doskonale, że pewnie nie o wszystkim powiedziałem coś źle, z czymś możecie się nie zgadzać, ale zapraszam do dyskusji w komentarzach. Spróbujcie zmienić moje zdanie, bo podsumowując, druga generacja Mazdy CX-5 w najnowszej specyfikacji to samochód naprawdę dojrzały i racjonalny. Choć z biegiem lat utracił on nieco ze swojego drapieżnego sportowego pazura i nie próbuje już za wszelką cenę rywalizować z przedstawicielami klasy premium o jakość każdego detalu w dolnych partiach kabiny, zyskał na innej, niezwykle pożądanej na rynku płaszczyźnie. Stał się ostoją spokoju i mechanicznej niezawodności. Rezygnacja z części luksusowych materiałów na rzecz utrzymania bardzo atrakcyjnej ceny to świadomy ruch, który ma obronić sprzedaż przed azjatyckimi nowicjuszami i trafia on w punkt oczekiwań wielu pragmatycznych rodzin. Za kwotę zbliżającą się do 180 000 złotych otrzymujemy obiektywnie kawał obszernego, fenomenalnie narysowanego auta, które nie zawiedzie w długich trasach i zdejmie z barków kierowcy stres związany z potencjalnymi usterkami skomplikowanych układów napędowych. Rozsądne spalanie, świetna widoczność, znakomity system audio i napęd na wszystkie koła sprawiają, że dla cierpliwego kierowcy, który potrafi z góry zaplanować wyprzedzanie na drodze krajowej, Mazda CX-5 wciąż stanowi jedną z najbardziej kompletnych i godnych polecenia ofert w klasie kompaktowych SUV-ów. No i na koniec sprawdźmy jeszcze spalanie na drodze ekspresowej przy 120 km na godzinę. Wyszło średnio 7,7 litra na 100 km. Całkiem przyzwoicie. A teraz sobie sprawdzimy, jaka jest elastyczność.
przy prędkości od 90 do 120 km na godzinę. Moim zdaniem dramatu nie ma. A teraz jeszcze sprint do setki w trybie normalnym z zatrzymania. A teraz jeszcze z zatrzymania w trybie sportowym i spróbuję trochę podpompować pedałem gazu, ale w tym przypadku, w takim silniku wolnostącym nie ma to kompletnie sensu. No i tak to wygląda, moi drodzy. Co wy sądzicie o tym aucie? Jak według was wypadły wyniki spalania, dynamika i tak dalej? Zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania, bo to podbija moje i tak już skromne zasięgi. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie i do zobaczenia przy okazji kolejnego filmu.